Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak dotrzeć z ofertą biblioteki do różnych grup, które do tej pory być może nie korzystały z oferty biblioteki, na przykład do migrantów albo mniejszości kulturowych, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć ciekawe, angażujące, zmieniające postawy warsztaty, jeżeli interesuje Cię, jak angażować społeczność lokalną w działania integrujące i przeciwdziałające podziałom społecznym, zapraszam Cię do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi poświęconymi tematowi wielokulturowości. Materiały te są tak napisane, żeby każda i każdy z Was mógł indywidualnie albo w grupie, na przykład z zespołem biblioteki, dowiedzieć się więcej o tym, czym jest wielokulturowość, od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej. Dowiedzieć się, jak prowadzić warsztaty skierowane do osób pochodzących z różnych kultur. Dowiedzieć się również, w jaki sposób można edukować o wielokulturowości i różnorodności społeczność lokalną, niezależnie od tego, czy ta społeczność jest wielokulturowo zróżnicowana, czy nie. Zresztą czytając materiały edukacyjne poświęcone wielokulturowości, pewnie dojdziesz do wniosku, że Twoja społeczność lokalna jest dużo bardziej zróżnicowana, niż widać to na pierwszy rzut oka. Materiały edukacyjne poświęcone wielokulturowości to 8 opowieści, które krok po kroku opowiadają, odsłaniają mechanizmy społeczne i psychologiczne, relacje międzygrupowe i wymiary kultur. Dzięki materiałom edukacyjnym rozwiniesz swoje kompetencje wielokulturowe. Kompetencje wielokulturowe, czyli dokładnie co takiego? Każdy z nas posiada kompetencje dotyczące własnej kultury. Kompetencje dotyczące kultury Twojego podwórka, ulicy, dzielnicy, miasta, kraju. Znamy język, znamy pisane i niepisane normy i reguły. Umiemy poruszać się we własnej kulturze. A kompetencje wielokulturowe to jest umiejętność poruszania się także w innych kulturach. W materiałach edukacyjnych poświęconych wielokulturowości przeczytasz o tym, czym jest lokalna wielokulturowa diagnoza i w jaki sposób można ją przeprowadzić. Czym są kompetencje wielokulturowe? Czym właściwie jest kultura i w jaki sposób wpływa na to, kim Ty jesteś? Jak układają się relacje pomiędzy grupami mniejszościowymi i większościowymi? Czym właściwie różni się integracja od asymilacji? Opowiadamy w materiałach edukacyjnych również o wymiarach kultur. Przyglądamy się kulturom indywidualistycznym i kolektywistycznym. Przyglądamy się temu, jaki stosunek mają kultury do władzy, do przyszłości, przeszłości, jak radzą sobie z niepewnością. Przyglądamy się również temu, w jaki sposób można komunikować się z osobami pochodzącymi z innych kultur. O czym warto pamiętać? Jest również jeden materiał edukacyjny poświęcony uważności, czyli różnym emocjom i doświadczeniom, które mogą pojawić się w Tobie w trakcie prowadzenia działań wielokulturowych. Przyglądamy się małym gestom i zachowaniom. Wszystkie materiały edukacyjne dostarczają konkretnej wiedzy i wiadomości, ale również sprzyjają temu, żeby się przyjrzeć sobie, swojej kulturze, swoim uwarunkowaniom, zachęcają do refleksji i rozwijają samoświadomość. Materiałom edukacyjnym towarzyszą scenariusze. Scenariusze to są gotowe pomysły na pracę z społecznością lokalną. Zachęcamy do tego, żeby twórczo podchodzić do proponowanych przez nas pomysłów i czytać je poprzez swoje własne doświadczenia, biorąc pod uwagę specyfikę społeczności lokalnej. Zachęcamy do tego, żeby twórczo rozwijać pojawiające się w scenariuszach pomysły. Wszystkie scenariusze bazują na metodologii uczenia osób dorosłych. Opowiadają również o tym, jak na warsztatach stwarzać atmosferę bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, która jest niezbędna do uruchomienia procesu uczenia się. Wszystkie materiały edukacyjne poświęcone wielokulturowości wychodzą z przekonania, że żeby móc poznać i zrozumieć inne kultury, trzeba najpierw poznać swoją kulturę i przyjrzeć się sobie. Powodzenia!